Kto zostanie nowym papieżem? Dziś odcinek nietypowy, a myślę, że ważny dla wielu Polaków. Dlaczego? No bo przecież mieliśmy w historii swojego papieża, a dziś jesteśmy w takiej sytuacji, w takim momencie, że zdrowie obecnego papieża Franciszka jest w nie najlepszym stanie. Trzeba tak to powiedzieć wprost. Nie będę tego komentował dokładnie, jaki jest jego stan zdrowia, ale wiele mediów powiedziało, że to najprawdopodobniej jest koniec albo kres jego posługi kapłańskiej i będziemy wkrótce mieli konklawę, czyli wybór nowego papieża. Kto nim zostanie? Będziemy dziś to analizować. Zapraszam do odcinka. Dlaczego to będzie historyczny moment? Dlaczego wybór nowego papieża? Dlaczego konklawe nowe, które przed nami, nie wiemy kiedy, ale najprawdopodobniej w najbliższym czasie, jest tak ważne dla całego świata? Jest na pewno kilka powodów. Jeden z nich to jest zmieniająca się geopolityka, czyli ta szachownica międzynarodowa, która tak naprawdę chwieje się bardzo mocno, wszyscy widzimy. I papież też będzie na pewno musiał to widzieć, potrzebuje brać udział w rozmowach międzynarodowych związanych z pokojem, bo przecież jest przeciwnikiem wojny, przeciwnikiem tego wszystkiego, co się rozgrywa dzisiaj na świecie. I teraz pytanie, kto będzie tym papieżem? Kardynałowie, wybierając na konklawę, będziemy o tym dzisiaj jeszcze mówić, będą musieli wziąć pod rozwagę to, kto ma zostać tym papieżem. Czy ktoś, kto będzie chciał brać udział w rozmowach pokojowych związanych z geopolityką, czy ktoś, kto totalnie nie rozumie tego i nie chce tego widzieć i zamyka oczy na te problemy. Kolejna sprawa to zmieniająca się technologia na świecie, bo przecież nie mieliśmy kryptowalut, nie mieliśmy sztucznej inteligencji, nie mieliśmy takiej szybkości wysyłania informacji. Przecież dzisiaj żyjemy w erze nie godzinnej, nie minutowej, a sekundowej. Wiadomości rozsyłane są po prostu w kilkanaście sekund po całym świecie. Do tego służy nie tylko internet, ale nowe media jak Twitter, jak wszelkiego rodzaju komunikatory. I nowy papież musi to znać, musi używać i musi nadążać na tym wszystkim, co dzisiaj dla młodych ludzi jest normą. I nowy papież musi dzisiaj rozumieć, czym są kryptowaluty, czym jest ta technologia łączenia tej sztucznej inteligencji z człowiekiem. Więc sam jestem ciekawy, jak to się skończy, czy faktycznie to będzie taki tradycjonalista, czy jednak papież, który widzi wyzwania, ale widzi też tą postępującą technologię. Dajcie znać w komentarzu, jak wy myślicie, w którym kierunku to pójdzie. Sprawdźmy, kto jest dzisiaj partnerem odcinka. Przypominam, że dzięki partnerom jako kanał jesteśmy w stanie się rozwijać i tworzyć coraz lepsze treści. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Wybór nowego papieża to nie tylko duchowa decyzja, ale też, myślę, że można tak wprost powiedzieć, taka układanka geopolityczna, bo naciski tutaj się pojawiają i jeszcze jesteśmy przed konklawę, a już dzisiaj pojawiają się komentarze z różnych stron. Różni kardynałowie wypowiadają się, że ten kandydat byłby najlepszym papieżem w dzisiejszych czasach. Z drugiej strony pojawiają się inni kardynałowie, którzy mówią, nie, to nasz kandydat z tej strony będzie dużo lepszym papieżem, bo ten świat potrzebuje zmian. I właśnie, dzisiaj jesteśmy w takim czasie historii Kościoła, że zastanawiamy się, w którym kierunku to pójdzie. Czy pójdzie to w kierunku bardziej otwartości Kościoła na zmiany, na przykład na to, żeby było więcej kobiet w Kościele, żeby ten Kościół był bardziej, niektórzy nazywają to nawet nowoczesny, dla ludzi, którzy odeszli od Kościoła, bo stwierdzili, że po prostu jest zbyt taki rygorystyczny, zbyt tradycyjny, a z drugiej jednak strony są ci, którzy chcą powrotu do jeszcze większej tradycji, że nie chcą tych nowości, że absolutnie, że Kościół powinien być tradycyjny, że powinniśmy wrócić do liturgii po łacinie i tak dalej, i tak dalej. Tych elementów jest dużo. I są te dwie strony, które się ścierają. Są tam na pewno interesy. Ja bym powiedział nawet, że na pewno nie wiem, ale tak mi się wydaje, że lobby jakieś różnych stron interesu jest tam i każdy ciągnie w którymś kierunku i będzie oczywiście forsował i promował swojego kandydata. Wiadomo, że Watykan, wiadomo, że Włochy mają swojego kandydata i będą oczywiście mocno lobbować za tym, żeby nowym papieżem był Włoch. Z drugiej jednak strony jest wielu kardynałów, którzy mówią, że to globalne południe, czyli Afryka, czyli Ameryka Łacińska, Azja, że to tam przesuwa się ten środek ciężkości i to stamtąd powinien być nowy papież. Kto nim zostanie? Nie wiem, ale warto, żebyśmy obserwowali z otwartymi oczami to, co się dzieje, bo na pewno będzie ciekawie.
Myślę, że ciekawe jest to, abyśmy dowiedzieli się, w jaki sposób wygląda w ogóle wybór papieża, bo konklawę jest jednym z najbardziej ciekawych i tajemniczych procesów na świecie. No i gdyby obecny papież zrezygnował albo umarł, no to odbywa się wybór nowego papieża. Żyjemy w ogóle w ciekawych czasach, no bo za naszego życia, za mojego życia, tak to powiem, bo oczywiście mamy też starszych widzów, ale za mojego życia mamy 3 papieży, tak? No bo mieliśmy Jana Pawła II, mieliśmy Benedykta i teraz mamy Franciszka, no i teraz zapowiada się, że będzie wybór kolejnego, czyli 4. i też najprawdopodobniej nie będzie to ostatni papież za mojego życia, no bo wiemy, w jakim wieku w ogóle są kandydaci, tak? To są często 70 albo nawet 80-letni kandydaci, no bo wcześniej po prostu nie można startować jako kandydat na papieża. No i dobrze, jak wygląda wybór papieża? To jest w ogóle bardzo ciekawe. Więc po rezygnacji albo po śmierci aktualnego papieża, no jest ogłaszane konklawę, czyli do Watykanu z całego świata zjeżdżają kardynałowie, zamykają się i debatują i głosują. Jest to wszystko zamknięte pod kluczem, tak to często ci świadkowie, dziennikarze z całego świata tak to opisują, że oni są zamknięci w miejscu odosobnienia i tam odbywają się każdego dnia aż 4 głosowania. 4 głosowania, no i aby wybrać papieża, musi być większość 2/3. No i każdego dnia są te głosowania i jest na koniec dnia, z tego co słyszałem, no dym z kaplicy sykstyńskiej i albo ten dym jest czarny, oznaczający brak wyboru, no i wszyscy czekają na kolejny dzień z nadzieją, że wtedy kolejnego dnia już będzie decyzja. No i decyzja jest, jeśli pojawia się w Watykanie biały dym, czyli faktycznie wybór nowego papieża. No i mieliśmy faktycznie w historii bardzo ciekawe sytuacje, że kardynałowie z całego świata siedzący i wybierający na konklawę nowego papieża, no dosłownie debatowali tam miesiącami, a nawet latami, siedząc o wodzie i o chlebie, a najdłuższe konklawę trwało aż 828 dni, miało miejsce w Awinionie. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądało najbliższe konklawę, w którym kierunku pójdzie, no i jak długo będzie nad Watykanem unosił się czarny dym, aż pojawi się biały dym, który wskaże, który powie światu, że został wybrany nowy papież. Opowiem Ci teraz o kandydatach. Pierwszym z nich jest Włoch Pietro Parolin, jeden z najbardziej wpływowych ludzi w Watykanie. W tym momencie jest sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Ma bardzo, bardzo duże doświadczenie, bo służył pod 3 papieżami. Mówi się jednak o jakichś aferach finansowych, które ciągną się za nim i jakimiś dziwnymi porozumieniami z Chinami. Mówi się o nim, że jest to człowiek środka, bo jest w stanie dogadać się z 2 stronami. Jedną stroną, która chciałaby ogromnego rozwoju Kościoła, drugą stroną, która chciałaby jednak wrócić do tradycji. Mówi się, że Pietro będzie tylko papieżem przejściowym. Drugim kandydatem jest również Włoch, Matteo Zuppi, nazywany kardynałem rowerowym. Ze względu na to, że wiedzie bardzo skromny styl życia, głównie wszędzie dojeżdża rowerem, tak jak ojciec Mateusz z polskiego serialu. Na co dzień bliski współpracownik papieża Franciszka. Na co dzień głównym celem tego kandydata, tego kardynała jest to, aby zaprowadzić pokój na świecie. W tym momencie prowadzi rozmowy pokojowe, m.in. na Ukrainie. Bardzo zależy mu na rozmowach społecznych, na tym, żeby z wieloma grupami społecznymi znaleźć wspólny język. Kolejnym kandydatem jest Fridolin Ambongo Besungu z Kongo, nazywany głosem całego kontynentu afrykańskiego, gdzie liczba katolików rośnie najszybciej na świecie. Jego umiejętności dyplomatyczne doprowadziły do zakończenia sporów politycznych w jego kraju. Jest przeciwnikiem watykańskich pomysłów błogosławieństwa par jednopłciowych. Kolejnym kandydatem jest Peter Turkson z Gany. Jest to jeden z najbardziej znanych duchownych z Afryki. No i to pokazuje, że Afryka w Kościele odgrywa coraz większe znaczenie. Mówiłem już wcześniej w dzisiejszym odcinku, że właśnie globalne południe rozpycha się w Kościele łokciami coraz bardziej. Peter Turkson jest poliglotą, bo zna aż 8 języków, co czyni go obywatelem świata. W 2012 roku zszokował, myślę, że cały świat, bo pokazał,
światu film, na którym wskazywał na ogromny wzrost muzułmanów w Europie, co bardzo różnie komentowano. Ciekawostką jest też to, że jest to jedyny kandydat, który wprost mówi, że chce zostać papieżem i wcale nie jest to dobrze odbierane, bo Watykan jest tradycyjny, no i komentuje się to, że jest to po prostu zbyt ambitny kandydat. Następnym kandydatem jest Luis Antonio Tales z Filipin, nazywany azjatyckim Franciszkiem. Ten kandydat na co dzień najbardziej angażuje się w kwestie sprawiedliwości społecznej, no i gdyby został wybrany, byłby pierwszym papieżem z Azji w nowożytnych czasach. Jednak mówi się o tym, że być może ma zbyt mało doświadczenia w prowadzeniu tak dużej instytucji, jaką jest Watykan. Ostatnim kandydatem jest Peter Erdo z Węgier, znany z konserwatywnego podejścia do doktryny, szczególnie w kwestii nierozerwalności małżeństwa. Znany również z tego, że w instytucjach kościelnych często budował mosty niż dzielił. W temacie migracji bardzo często ma podobne zdanie jak premier Węgier, pan Orban. Wybór tego kandydata oznaczałby najprawdopodobniej powrót do tradycji, a dla Europy Środkowej oznaczałby po prostu większe znaczenie w globalnym kościele. Kandydat z Węgier zakończył dzisiejszy odcinek. Był ostatnim kandydatem na nowego papieża. Jest to ciekawe, kto będzie nowym papieżem, kto będzie głową kościoła w tych niesamowitych, zmieniających się czasach. Daj znać w komentarzu, kto według Ciebie zostanie nowym papieżem. No i jestem ciekawy, czy mamy nagrywać kolejny odcinek o Kościele. Jeśli tak, to polub ten film i wyślij go dalej do znajomych. Dzięki, do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.